czajnikowy.pl. Czasem w komentarzach dajecie nam znać, że potrzebujecie bardziej takich podstaw totalnych, że za bardzo analizujemy temat i wchodzimy w takie już zaawansowane kwestie. Dzisiaj totalna podstawa, pierwsza klasa, jak chodzi w ogóle o kawową szkołę, mianowicie rozważania na temat arabiki i robusty i tego, co jest najbardziej przydatne, co jest smaczne, a co nie jest smaczne. O tym dzisiejszy odcinek i żebyście dobrze go zrozumieli, musimy najpierw opowiedzieć, czym dokładnie jest arabika i czym jest robusta. Najbardziej popularną odmianą kawy na świecie jest arabika i blisko 70% światowej sprzedaży dotyczy właśnie tej kawy. Pozostałe procenty to gdzieś około 28 robusty, około 1% liberiki i pozostałych odmian, których jest gdzieś około 200 kolejnych. Natomiast są to tak naprawdę odmiany bardzo mało znane, bardziej lokalnie. Arabika nie bez przyczyny to najbardziej popularna kawa. Przede wszystkim odwdzięcza się niesamowitym smakiem, ale zanim o tym wszystkim jeszcze, ponieważ przejdziemy sobie tutaj do takiego testu, gdzie przetestujemy sobie smak arabiki kontra smak robusty, to musimy powiedzieć o tym, skąd się bierze arabika, skąd się wzięła arabika i skąd się wzięła jej nazwa. Pierwszym miejscem, gdzie spożywano kawę arabikę jest Etiopia. Właśnie stamtąd ta kawa pochodzi, gdzie na wzgórzach wiele różnych szczepów właśnie tej odmiany rosło i już kilka tysięcy lat temu plemiona Oromo, które mieszkały w tamtych terenach, spożywały kawę w celu pobudzania. Natomiast taką popularność na świecie przyszła przede wszystkim dzięki Arabom, którzy przejęli te rośliny i zaszczepili, założyli plantacje u siebie na Półwyspie Arabskim, szczególnie na terenie Jemenu i właśnie stąd, z tego powodu nazywamy dzisiaj tą odmianę arabiką, ponieważ to oni przyczynili się do tego, żeby na cały świat rozprzestrzenić ten niesamowity, bardzo napędzający, życiodajny napar. Jak chodzi o zawartość kofeiny, bo już o tym teraz wspominamy, to arabika ma jej stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o porównanie z robustą. Mówimy tutaj o 1,5% kofeiny zaledwie. Natomiast przy odpowiednim przyrządzeniu ten ubytek, czy ta mniejsza zawartość kofeiny może być praktycznie w ogóle niewyczuwalna. To, co warto jeszcze powiedzieć o arabice, to to, że posiada ona gdzieś około 60 różnych szczepów, a więc 60 różnych wersji tej samej odmiany botanicznej, która gwarantuje zupełnie inny smak i zupełnie inne warunki uprawy, innych warunków uprawy wymaga. Natomiast są też minusy arabiki, jak się pewnie domyślacie. Przede wszystkim jej cena, która wynika z bardzo dużych trudności uprawy. To jest to roślina, która jest kapryśna bardzo. Jest to roślina, która potrzebuje wysokości nad poziomem morza ponad 700 metrów, potrzebuje odpowiedniej wilgotności, częstotliwości deszczów, temperatur. To wszystko musi się zgadzać, żeby w ogóle można było założyć plantację, a jest to też roślina, która jest bardzo podatna na atak insektów. To wszystko wpływa na jej bardzo wysoką cenę, ale mimo wszystko ludzie bardzo walczą o to, żeby właśnie ta kawa była najczęściej spożywaną kawą, ponieważ jakość jej smaku jest niesamowita. Drugą odmianą, o której dzisiaj będziemy mówili, jest robusta, właściwie Coffea canephora. Robusta, ponieważ jest to żeńska forma słowa łacińskiego robustus, które znaczy solidny, silny. I właśnie taka jest ta roślina. Ta roślina jest łatwa w uprawie, nie sprawia żadnych problemów, daje bardzo duże plony. No i oczywiście przez dużą zawartość kofeiny, bo blisko 2,5%, jest również bardziej odporna na atak insektów. To wszystko oczywiście wpływa na niską cenę tej kawy, ale oczywiście są też i minusy, o które myślę poruszymy tutaj bardziej podczas tej degustacji, ponieważ chcemy sobie dzisiaj to wszystko sprawdzić i stwierdzić, czy rzeczywiście ta kawa jest gorsza, czy lepsza niż arabika. Ale możemy też jeszcze jedną ciekawą historię poruszyć, mianowicie to, skąd ta kawa pochodzi.
ponieważ tą kawę nazywa się również kawą kongijską. I oczywiście nie będzie zagadką wielką, że właśnie kawa pochodzi z Kongo, ale bardziej ciekawą sytuacją jest to, że została odkryta w 1897 roku i dopiero od tego momentu rozprzestrzeniano ją na całym świecie, ponieważ była łatwiejsza w uprawie i stwierdzono, że może właśnie zastąpić naszą powszechną dzisiaj arabikę. I wydawać by się mogło, że jest to w takim razie odmiana młodsza. A w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, ponieważ jeśli pogrzebano w genach arabiki, okazało się, że właśnie robusta jest najprawdopodobniej jednym z rodziców tej odmiany. Dość już teorii, pora na to, żeby spróbować i sprawdzić, co jest lepsze, co jest smaczniejsze. Mam tutaj zielone ziarno, które postaram się zanalizować, jak chodzi o wygląd, ale też smak. Spróbuję przegryźć również ziarenko już uprażonej kawy, tak żeby sprawdzić, co tam się pojawia. No i oczywiście mamy napar, to co jest jakby nas najbardziej interesuje. Mamy napar kawę przelewową z robusty, no i oczywiście z arabiki. Zajmijmy się w takim razie na samym początku różnicami w wyglądzie tego ziarna. No i tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma różnic, ale tak w rzeczywistości, jeśli się przyjrzymy, to delikatne różnice są. Ziarna arabiki są przede wszystkim bardziej spłaszczone, troszeczkę bardziej takie zielonkawe, tak jakby były troszeczkę przezroczyste, jakby to światło gdzieś wnikało w struktury tego ziarenka. Natomiast ziarno robusty wygląda, jakby miało taką trochę skorupkę z zewnątrz, ma płaską bardziej bruzdę i taki trochę, przypomina trochę tak jakby napęczniało. Czyli jakbyśmy mieli tutaj kawę arabikę, ale po prostu wrzucili ją na chwilkę do wody i ona po prostu napęczniała, więc jest taka troszeczkę bardziej napompowana, bym powiedział. Sprawdźmy w takim razie, jak smakuje ziarenko arabiki zielone. Oczywiście nie będzie to nic smacznego, ale chcę sprawdzić po prostu, jak to się również zaprezentuje. Ok, coś już wiem. No i robusta. Ok. Pierwsza rzecz, która jest bardzo wyraźna, to to, że inna konsystencja kompletnie jest tego ziarna. O ile arabika jest taka delikatnie miękka, da się ją przegryźć, to faktycznie robusta to jest taki troszeczkę twardy orzech do zgryzienia. Trzeba go troszeczkę pożyć, żeby cokolwiek z niego wyciągnąć. No i arabika daje taką słodycz na samym końcu. Jak już się troszeczkę pogniecie to ziarenko, to wyciąga troszkę więcej słodyczy. Natomiast w robuście wychodzą takie jakaś stęchlizna, jakieś właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie taki aromat, który mi się kojarzy ze stęchlizną. No nie jestem w stanie z tego z niczym innym porównać. Nie ma tutaj na pewno tej słodyczy, a wręcz przeciwnie, bardziej wchodzi to w taki chemiczny, gorzki smak. Sprawdźmy w takim razie, jak całość prezentuje się w przypadku już prażonej kawy. Najpierw aromat. W zasadzie sytuacja wygląda podobnie. O ile straciliśmy troszeczkę w robuście takiej stęchlizny, tej takiej no, niezbyt przyjemnej, takiego mokrego aromatu, no to w przypadku arabiki, arabika zyskała. Mamy tutaj do czynienia akurat z Brazylią, co jest bardzo mocno wyczuwalne, bo jest dużo orzechów, dużo jakichś takich słodziutkich, fajnych nutek. Sprawdźmy, jak te ziarenka w takim razie smakują. Ok. No i mamy drugie ziarno jeszcze. Trochę zjem tego dzisiaj. Na pewno jest lepiej w przypadku robusty, na pewno jest bardziej, przypomina to kawę przede wszystkim, a niekoniecznie jakieś takie stare, stęchłe ziarno. Natomiast zdecydowanie wygrywa arabika. Bardzo duża ilość właśnie takich bardzo przyjemnych, orzechowych, troszeczkę nugatu, czekolady, jakichś takich skojarzeń. Więc kolejne, można powiedzieć, w zestawieniu ziarno kontra ziarno, chyba 2-0 w tym przypadku już dla arabiki, ale przede wszystkim interesuje nas napar. I tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jak to jest ustawione, bo
Nie mam tego w żaden sposób zaznaczone, ale już po aromacie czuję, że to jest arabika. Jest arabika. Podobne aromaty się pojawiają co w kawie zielonej. No i robusta. Gorzka, ciągle ten stechlizna, ciągle bardzo dużo torfu, ciągle jakieś takie nieprzyjemne nuty i właśnie jak w przypadku arabiki mamy tą słodycz, ona jest taka bardzo no, bogata w smaku, tak w przypadku robusty w zasadzie mamy bardzo dużą goryczkę i takie odczucie jakby pustki właśnie, tam niewiele się dzieje. Co tu dużo gadać? Statystyki też nie kłamią. Jeśli arabika jest trudna w uprawie, jest dużo droższa, jest podatna na atak insektów, a mimo wszystko stanowi blisko 70% całej produkcji, to po prostu znaczy, że jest warta, żeby poświęcić ten wysiłek, żeby właśnie tę niesamowitą aromatyczność wyciągnąć w filiżance. Robusta jest zatem bardziej formą uzupełniacza. Dodaje się ją blendując z arabiką głównie po to, żeby obniżyć cenę końcowego surowca i nie dajcie się zwieść. Jeśli Wam ktoś powie, że to jest kwestia ale dzięki robuście mam więcej kofeiny, ale dzięki robuście mam więcej kremy, to szczerze mówiąc nie są to żadne argumenty, które dla osoby, która chce kawy smacznej, aromatycznej i pysznej, które by ją przekonywały, więc w tym zestawieniu zdecydowanie wygrywa arabika. Podzielcie się swoimi opiniami, bo być może jest ktoś, jakiś zwolennik 100% robusty, choć szczerze mówiąc nie słyszałem o takim. Jeśli by ktoś miał inne zdanie niż ja, to z chęcią włączę się do dyskusji poniżej w komentarzach, a Was zapraszam na czajnikowy.pl i do następnego odcinka. Czajnikowy.pl